Witajcie serdecznie. Powracamy do Was ze Smart Strefą z wywiadem, z pierwszym wywiadem. Jest to wywiad z Kamilem, service managerem z iMadu, z którym porozmawiam o telefonach, o bateriach i o kilku innych ciekawych tematach, więc serdecznie witam Kamil w Smart Strefie. Cześć, cześć. Ja w iMadzie zajmuję się tak naprawdę wszystkimi serwisami, które mamy w 5 miastach, natomiast tak naprawdę ze sceną Apple'owską związany jestem od ponad 10 lat, także całe moje tak naprawdę życie zawodowe związane z serwisem, sprzedażą sprzętów Apple, także nie tylko zawodowo, ale również jako hobby. Rewelacyjna sprawa. Powiadają, że w dzisiejszych czasach, jak usłyszysz chrupnięcie, to lepiej, żeby to było twoje żebro niż telefon. I muszę potwierdzić, bo miesiąc przed tym, jak miałem sprzedać mojego iPhone'a X'a, spadł mi na lotnisku i mimo pancernej obudowy i wszystkiego, co tam było, no to poszedł tył i razem z nim poszła połowa wartości mojego telefonu. Więc moje pierwsze pytanie brzmi, dlaczego najczęściej niszczymy telefon? Tak naprawdę wiadomo, telefon jest to rzecz, z której korzystamy cały czas, którą mamy cały czas przy sobie, w kieszeni, w torbie, cały czas leży obok nas. Zdecydowanie najprostsza rzecz, którą najłatwiej jest upuścić, trącić. Niestety w tym momencie telefony, przód, tył, szkło, najbardziej dwa newralgiczne punkty. Dokładnie, a powiedz mi, zastanawialiście się kiedyś, albo nie robiliście jakieś badania, czy to bardziej my robimy, czy ktoś nam? Bo jak ja zniszczę swój telefon, to jestem zły, no ale dobra, to jest mój case, ale znam kilka szkrabów, którym zdarzyło się bardzo drogie telefony puścić w piach. Niestety, przeważnie jest to tylko i wyłącznie nasza wina. Stety bądź niestety nie mamy tak naprawdę jak obwiniać wszystkich wokół. Jeżeli chodzi o dzieci, zwierzęta, jest to tak naprawdę mały odsetek, chociaż pewnie większość myśli, że dzieci, zwierzęta najczęstsze. Dokładnie. Niestety, w większości przypadków to jest tylko i wyłącznie nasza wina, nasze zaniedbanie, nieuwaga. Ja pamiętam kiedyś sytuację, kiedy miałem w swojej kieszeni dwie Nokie i upadłem tak, że upadłem ziemią na dwiema Nokiami na raz i byłem pewien, że poszły mi obydwie. Jedyne co, no to wypadła bateria, wiadomo, więc wtedy się otwierał tył, wkładało się baterię i gotowe. No, nie w dzisiejszych czasach, bo w dzisiejszych czasach te telefony są znacznie bardziej delikatne. Dokładnie, kiedyś były piękne czasy, kiedy można było baterię sobie bez problemu wyjąć, otwieramy tylnią klapkę, wyjmujemy. Oczywiście nadal starsze modele posiadają tą funkcję, natomiast w tym momencie większość topowych modeli, bateria tak naprawdę jest niewymienialna w prosty sposób dla takiego zwykłego, nazwijmy to, szarego użytkownika. To jak już wiemy, że głównym problemem jesteśmy my sami i to my niszczymy nasze telefony, to teraz jeszcze pytanie gdzie? Czyli gdzie najczęściej one padają, no niestety na amen albo częściowo. Tak naprawdę głównym powodem jest klasyczny upadek z kieszeni, z torby, z plecaka, natomiast wiadomo, że również bardzo często je zalewamy po prostu wodą. Szklanka, butelka to są tak naprawdę najczęstsze przypadki, kiedy nasz telefon niestety, ale ma kontakt z tą cieczą. A faktycznie, no teoretycznie każdy telefon pokazują jest wodoodporny, wszystkie już są chyba wodoodporne, ale jeszcze nie testowałem na żadnym ze swoich iPhone'ów, czy faktycznie jest wodoodporny. Wolałbym nie. Niemniej jednak, jak to jest? Są faktycznie wodoodporne, czy tak jak mówisz, są w stanie paść? Na przykład wyleję trochę wody na klawiaturę w Macu i już jest po Macu. Jak to zawsze pięknie jest opowiadane, są odporne na zachlapania, kurz, pył, wodę. Bardziej jest to forma zabezpieczenia w razie czego, natomiast wiadomo, lepiej nie testować, jak głęboko można z nim zejść pod wodę. Tak, zegarek jeszcze ok, telefon nie planuje, a w sumie coś w tym jest, z tym zachlapaniem, bo jak myjemy ręce, no to powiedzmy wezmę mokrymi rękoma telefon, to się nic nie stanie, ale jak już mi wpadnie do zlewu, no to może być nieprzyjemnie. Dokładnie, nawet zwykłe mycie go pod kranem, nie ma z tym absolutnie najmniejszego problemu, zwykły deszcz podczas jazdy na rowerze absolutnie tutaj nam nie zaszkodzą, natomiast w momencie, kiedy faktycznie schodzimy na wyższą głębokość, niestety tutaj już może być problem. W takim razie jak się przed tym zabezpieczyć, bo w dzisiejszych czasach telefony kosztują już więcej niż mój pierwszy samochód i za każdym razem jak muszę wymienić to trochę boli, tym bardziej jak go zniszczę, więc jak możemy je sobie zabezpieczyć i co faktycznie działa, a co jest raczej ściemą? Tak naprawdę nadal mamy przeświadczenie, że jedyne co nas
może ochronić, to jest szkło hartowane czy wielki pancerny pokrowiec i faktycznie są to w pewnym stopniu formy zabezpieczenia, natomiast w tych czasach tak naprawdę mamy już mnóstwo usług ochrony, które tak naprawdę chronią nam wyświetlacz, czy w przypadku Maca całe urządzenie, w przypadku Watchy całe urządzenie, właśnie przed uszkodzeniami mechanicznymi, przed kontaktem z cieczą. W tym momencie są to bardzo proste, szybkie usługi i to daje nam 100% ochronę właśnie przed takimi zdarzeniami. Czyli mogę sobie po prostu ubezpieczyć mój sprzęt i się już tym nie przejmować, jak się zniszczy, to się zniszczy, ubezpieczyciel mi albo odda pieniądze, albo na nowy sprzęt. Tak to mniej więcej działa? Dokładnie tak. No to jak miałem samochód i zawsze mówiłem, że nie potrzebuję AC, to do momentu, aż naprawy kosztowały za 4 razy tyle co AC, to stwierdziłem, że na ubezpieczeniach nie będę oszczędzać. A powiedz mi, jak z foliami, bo teraz coraz częściej, ja zresztą jak idę nałożyć sobie szkło hartowane, to mi mówią nie trzeba, mamy tutaj specjalną folię wycinaną, ona jest znacznie lepsza. Jakoś nie chce mi się wierzyć, więc wolę się spytać eksperta. Tak naprawdę jeżeli chodzi o same folie, super, tak naprawdę praktycznie ich nie widać, praktycznie ich nie czuć, natomiast nie ukrywajmy, jedyne przed czym chronią to proste zarysowania, zadrapania, natomiast przed większym upadkiem, no niestety nas nie ochroni. Czyli najlepiej mieć szkło hartowane na przód i coś pancernego na tył. Dokładnie, tak naprawdę pokrowce też musimy dobrać pod siebie. Jeżeli wiemy, że nie uprawiamy sportów ekstremalnych, jeżeli nie pracujemy stricte na budowie, wystarczy nawet jakiś cieńszy pokrowiec, który jak najbardziej też nam ten telefon zabezpieczy. Natomiast jeżeli planujemy sport ekstremalny, wiemy, że nasz tryb życia, nazwijmy to, jest wymagający, wtedy jak najbardziej możemy dobrać pokrowiec, który jest w 100% pancerny, który ochroni nam telefon. Ja pamiętam jedną z wypowiedzi Tima Cooka, który właśnie było pytanie, czy nakłada na swój telefon jakieś case'y i nakłada jakieś szkło. No to powiedział, że nie, bo on jest piękny i on tego nie potrzebuje. Zgadzam się, bo iPhone jest piękny, ale facet zarabia kilkadziesiąt milionów w ciągu roku, więc myślę, że nie ma problemu z tym, jak mu strzeli jeden czy drugi telefon. My powinniśmy właśnie w ten sposób się zabezpieczać. Ja niestety wtedy w tym iPhone'ie miałem i tył, i przód zabezpieczony, więc 100%, no nie ma pewności, ale z niczym nie ma 100% pewności, a wy się na pewno zabezpieczcie, bo warto, bo to ile tak mniej więcej kosztuje taki zestawik, powiedzmy szkło plus tył? Tak naprawdę jest to wszystko zależne od tego, jaki pokrowiec sobie dobierzemy, jakie szkło dobierzemy, bo tutaj też możemy wybierać począwszy od szkieł prywatyzujących po szkła standardowe, które pokrywają nam cały front urządzenia. Natomiast myślę, że spokojnie w granicach 300 zł jesteśmy w stanie zmieścić się z bardzo dobrym pokrowcem i z rewelacyjnym szkłem naprzód, które już tak naprawdę nam daje pewność, że całe uderzenie przyjmie właśnie to szkło, a nie wyświetlacz. A właśnie powiedziałeś, bo powiem szczerze, że zawsze kojarzyłem po prostu szkła i tyle. Ty widziałeś kilka typów, jakieś prywatyzujące, pełne. Czym się to mniej więcej różni? Tak naprawdę szkła również możemy dobrać pod siebie. Jeżeli nie chcemy, żeby w pociągu czy tramwaju ktoś tam zerkał przez ramię, mamy jakieś mega prywatne dane na telefonie, telefony służbowe, warto sobie właśnie zainwestować w takie szkło prywatyzujące. Dzięki temu kąty widzenia są zupełnie inne. Ktoś siedząc obok nas nie widzi kompletnie, co mamy na wyświetlaczu. Są szkła, które zachodzą nam tak naprawdę tylko na sam wyświetlacz. Są to rewelacyjne szkła, kiedy nasz pokrowiec jest wielki, ciężki, pancerny i nie zachodzi nam na wyświetlacz. Są oczywiście szkła, które pokrywają nam cały front urządzenia. Wtedy wystarczy nam jakiś cieńszy, mniejszy pokrowiec, bo szkło i tak nam chroni cały wyświetlacz. Dla mnie trochę odkryłeś Amerykę z tymi szkłami prywatyzującymi. Znam co najmniej kilku posłów i posłanki, które mogłyby z nich korzystać, ale sam pierwszy raz o tym słyszałem. Kojarzę takie nakładki, które kiedyś były na monitory, żeby nie było widać, co tam ci ktoś podgląda, a tutaj mamy też również na telefon, więc fajnie, że coś takiego jest. Nie wiedziałem, ale czegoś się dowiedziałem. Dokładnie, także możemy w bardzo prosty sposób zabezpieczyć nasze dane, czy po prostu nasze wiadomości przed wścibskimi współpasażerami, na przykład w tramwaju. Przyjmijmy, że niestety mi się nie udało zabezpieczyć mojego telefonu, albo tak jak było u mnie, zabezpieczyłem, ale i tak miałem pecha, no i poszedł tył. Więc teraz moje pytanie, kiedy warto jest naprawiać telefon, a kiedy to się już po prostu nie opłaca? Tak naprawdę przeważnie każdy powie, że w momencie, kiedy naprawa nam nie przewyższy wartości sprzętu,
wtedy tak najbardziej warto. Czyli nie ukrywajmy, naprawy są jak najbardziej opłacalne w przypadku nowszych sprzętów, czyli sprzętów, które mają 2, 3, może nawet jeszcze 4 lata. W przypadku starszych sprzętów ta opłacalność zawsze staje już pod dużym znakiem zapytania, natomiast mamy w zasadzie wielu klientów, którzy mają tak ważne i newralgiczne dane na telefonie, że są tak naprawdę w stanie przywrócić go za każdą kwotę do pełni sprawności, byleby te dane zostały na sprzęcie. No to jest fakt, jeżeli zależy nam na czymś bardzo, ale powiedzmy, że jesteśmy jakoś przywiązani emocjonalnie do telefonu, to pewnie tak. Ostatnio byłem w serwisie i przyszedł człowiek, który chciał naprawić chyba wyświetlacz, no i mu powiedzieli, że w niższej cenie dostanie po prostu ten cały telefon, bo akurat one były niedostępne, czy coś ten deseń. W każdym razie no, wyszedł dalej ze zniszczonym. A powiedz mi, jeżeli chodzi właśnie o tak części, które są na naprawie, to czy warto jest, nie wiem, naprawić sobie tył telefonu, czy sobie odpuścić i on będzie dalej działał, ale na przykład jak już nam pójdzie ekran, to naprawmy go, bo dajmy na to za miesiąc, 2 już pójdzie nam całkiem. To jest właśnie bardzo fajna sprawa w przypadku akurat sprzętów firmy Apple, z tego względu, że Apple nie bawi się w półśrodki. Tutaj tak naprawdę wymiany, jak to określa sam Apple, są naprawami stricte modułowymi, czyli wymieniając tył, nie wymieniamy tylko i wyłącznie z samego tyłu. Dostajemy tak naprawdę nową płytę główną, nową baterię, głośnik. Tak naprawdę do naszego starego urządzenia zostaje w większości modeli tylko i wyłącznie sam wyświetlacz i kamera. Także mamy tak naprawdę 80% telefonu całkowicie nowego. Okej, czyli to jest kwestia trochę tego, że pewnie wszystko jest zintegrowane i nie wiem, rozlutowywanie tego albo cokolwiek nie ma sensu i po prostu są jakby całe takie case'y, tak? Tak naprawdę Apple bardzo dba o jakość tych napraw. Jeżeli chodzi o ich politykę, musi być 100% powtarzalności samych napraw z zachowaniem zawsze najwyższej jakości. Dlatego w większości sprzętów są one przesyłane w całości jako zupełnie nowe, albo właśnie takie całe sety. Dzięki temu możemy zachować 100% jakość takich wymian, nie bawiąc się w jakieś półśrodki, wymiany części, podmiany, żeby również zachować właśnie tą wodoszczelność samego sprzętu. No w sumie tak, jak wymienimy sobie jakiś jeden element, to potem nie oczekujmy, że telefon dalej będzie wodoszczelny, bo po prostu to nie jest tak, jak było na samym początku, a tutaj jako całość, no to ma sens. A z wyświetlaczem po prostu wymieniamy wyświetlacz, czy też czy to już coś więcej się wtedy wymienia? Tak naprawdę w przypadku modeli, w których już nie mamy przycisku Touch ID, wymianie tak naprawdę podlega wyświetlacz razem z górnym głośnikiem. Także jest to jeden komponent. W przypadku jeszcze starszych sprzętów, kiedy ten przycisk Touch ID jest, bądź na przykład modelu SE, który jest ostatnim modelem, który ten przycisk posiada, jak najbardziej jest wymieniany razem z tym przyciskiem. Okej, a same kamerki też są wtedy wymieniane, czy one są w tym zestawie tylnym? Bo powiedzmy, że spadnie mi telefon, no i też coś się stanie z tą kamerą. Wiadomo, że no ja osobiście używam Face ID, nie wiem, miliard razy dziennie i nie byłbym w stanie sobie poradzić w dzisiejszych czasach bez niego. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o tylnią kamerę, jest to jak najbardziej element wymienialny. Jeżeli chodzi w tym momencie już o Face ID, jest to integralna część tylniego modułu, czyli de facto całego telefonu. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby naprawiać te sprzęty w autoryzowany sposób, z tego względu, że Touch ID, Face ID są to tak naprawdę najbardziej dwa newralgiczne punkty tego urządzenia, o które trzeba bardzo dbać. Naprawy nieautoryzowane niejednokrotnie sprawiają, że ten element po prostu nam nie działa, a nie można go wymienić w prosty sposób. Jest to wymiana całego modułu lub całego urządzenia. No właśnie, bo w sumie jeżeli spadnie mi, rozumiem, przodem i pójdzie mi i wyświetlacz i Face ID, to wtedy praktycznie jest wymiana całego telefonu. No to by wychodziło? Dokładnie tak. Szczególnie, że Face ID czy Touch ID w świetle tak naprawdę procedur Apple zapisują nasze dane biometryczne. Także nie ma możliwości przełożenia tego do innego urządzenia, nie ma możliwości wymiany elementu, który jest tak newralgiczny i przechowuje de facto nasze najbardziej newralgiczne dane. W sumie prawda, nawet o tym nie pomyślałem, no ale Apple się szczyci tym, że wszystko jest przetwarzane lokalnie, gdzieś musi być przetwarzane, jeżeli ma być przetwarzane lokalnie. Czy jest przetwarzane stricte w samych kamerkach? No nie chciałbym, żeby ktoś miał dostęp do mojego. Dokładnie, tutaj tak naprawdę mamy osobny element samej konstrukcji telefonu, który przechowuje nam te dane.
Te dane nie są nigdy zapisywane w żadnej kopii, nie da ich się zapisać w iCloudzie, nie da się zapisać lokalnie. Tak naprawdę w momencie, kiedy nawet odtwarzamy kopię danych, mamy zapisane na nim wszystkie nasze dane, odcisk palca czy Face ID, są to tak naprawdę elementy, które zawsze musimy skanować od zera. A co się z tego psuje najczęściej? Czy wysepka, czy wyświetlacz, czy tył? Co do Was przychodzi tak, że faktycznie ludzie to tłuką na potęgę? To są tak naprawdę w większości przypadków tylko i wyłącznie same wyświetlacze. Jednak jeżeli chodzi o tyły, wiadomo, każdy już w tym momencie ma jakiś pokrowiec, czy to mniejszy, cieńszy, większy, mniejszy, każdy już jednak te pokrowce posiada, natomiast jeszcze wiele osób nie jest przekonanych do szkieł, do folii, nawet żeby troszeczkę chociaż ochroniła przed tymi rysami. Nadal jest mnóstwo osób, którzy mówią, że im nigdy telefon nie upadł, nic się nigdy nie stało, więc po co mi szkło? Po miesiącu, dwóch wracają ze zbitym wyświetlaczem. Jakim cudem? Przecież to się non-stop rysuje. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, nie wiem ile już, nie wiem kiedy ostatni raz nie miałem szkła na jakimś telefonie. Właśnie powiedziałem, że wiesz co to jest szkło, a potem tył, a okazuje się, że jednak nie do końca. Dokładnie, tak naprawdę jeszcze wiele osób uważa, że nawet jak się pojawi kilka drobnych rys, nie przeszkadza im to w żadnym wypadku w użytkowaniu, jednak wolą mieć kilka rys niż czuć na przykład pod palcem szkło. Myślę, że nadal jeszcze myślimy, że te szkła mają pół centymetra grubości, od razu je widać na urządzeniu, natomiast w tym momencie szkła to jest około 0,2 mm, praktycznie nie widać, że ono w ogóle jest na samym telefonie. Ja powiem szczerze, że nie pamiętam jaki jest dotykowy wyświetlacz bez szkła, więc nie jestem w stanie powiedzieć tutaj jaka jest różnica. Ale serio, jeżeli nie macie szkła, to idźcie i kupcie szkło, bo to jest aż dziwne. Kolejny ważny temat, mnie osobiście mocno dotykający, to są baterie. Ja ostatnio zauważyłem, że mam jakiś problem z bateriami zarówno w Apple Watchu, jak i w iPhone'ie. Podejrzewam, że może być coś nie tak z urządzeniami, które zakupiłem gdzieś tam na AliExpressie, które mi ładują sprzęty, więc moje pytanie na początek, co robić, żeby bateria faktycznie długo wytrzymywała? Bo to jest to, co się najszybciej zużywa w telefonie. Dokładnie i to jest właśnie kluczowa rzecz, że te baterie psują się dosyć rzadko, najczęściej po prostu się zużywają. My jak najbardziej możemy dbać o ich jakość, tak żeby żywotność jak najbardziej przedłużyć. To, co tak naprawdę najbardziej wpływa na żywotność baterii, to jej zdecydowanie ładowanie. Baterie w tym momencie, które mamy w telefonach, najbardziej lubią ten zakres od 20 do 80%, czyli podłączamy w momencie, kiedy mamy 20%, odłączamy, kiedy mamy w granicach 80, 70 kilku procent. Te baterie tak naprawdę nie lubią takich sytuacji, kiedy są podpięte cały czas do ładowania. W przypadku iPhone'ów sytuacja jest bardzo prosta. Mamy funkcję inteligentnego ładowania, także iPhone sam uczy się naszego trybu dnia i doładowuje tak naprawdę nam telefon w odpowiedniej porze, wtedy kiedy faktycznie ten telefon zdejmujemy z ładowarki. A powiedz mi, lepiej jest, dajmy na to, 5 razy doładować po 20%, czy raz porządnie? Bo czasami tak jest, że faktycznie podpinamy, żeby się on naładował. W moim przypadku raczej po prostu mam różnego rodzaju ładowarki w kilku miejscach i doładowuję o te kilkanaście procent. Tak naprawdę lepiej nie zostawiać go w tych takich newralgicznych punktach, kiedy cały czas mamy go podłączonego na 100%. Zdecydowanie lepiej go sobie utrzymywać w tym przedziale 20-80 niż faktycznie podpiąć na całą noc do ładowarki. Wiadomo, w tym momencie iPhony mają tę inteligentne funkcje ładowania, natomiast zdecydowanie lepiej jest go utrzymywać w tym przedziale 20-80 niż podłączyć na całą noc. No właśnie, to ten grzech to chyba popełniam co nocy, bo zawsze zostawiam go, żeby on mi się tam ładował. A powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o ładowarki, mamy kable, mamy zwykłe ładowarki indukcyjne, te QI, mamy też magnetyczne. To jest jakikolwiek wpływ na to, w jaki sposób ładujemy, to ma jakiś wpływ na baterię, czy to jest bez różnicy jak? Najważniejsze, żeby były one w 100% oryginalne lub przede wszystkim certyfikowane. Mamy kilka firm, które jak najbardziej mają certyfikaty Apple, nie ma z nim najmniejszych problemów, natomiast jeżeli już szukamy przewodu czy ładowarki w przedziale cenowym 5-10 zł, to już tak naprawdę sami stwarzamy sobie problemy. Raczej
korzystajmy w 100% z oryginalnych ładowarek, z oryginalnych przewodów. Jeżeli chodzi tak naprawdę o ładowanie czy indukcyjne, czy przewodowe, na żywotność nie będzie miało to większego wpływu, jeżeli faktycznie korzystamy w 100% oryginalnych przewodów, w 100% oryginalnych ładowarek. Jedyne, na co będzie wpływało, to na prędkość ładowania. Na przewodach będzie to minimalnie szybciej niż na ładowarce tutaj właśnie indukcyjnej. Wiadomo, w przypadku indukcji zawsze ta strata na odległości minimalna, ale będzie. Ja Ci powiem, że tydzień temu chyba pewnej znanej marki na B miałem kabel, którą dotychczas lubiłem i ładował się właśnie telefon przez noc i rano obudził mnie zacinający się dźwięk powiadomień, potem szlak trafił wyświetlacz iPhone 12 Pro, 2 dni go odtwarzałem, bo nie był w stanie, zaciął się na butowaniu i nie był w stanie się później uruchomić. Dopiero tym takim sposobem, że ściągamy aktualizację na Maca i odtwarzamy go od zera, udało się go uruchomić. Więc jeśli nie chcecie spędzić 2 dni naprawiając swój telefon, to zainwestujcie w kabel. No też moje pytanie, czy w takim wypadku mogłem kompletnie rozwalić swój telefon, bo miałem takie podejrzenie, że już go nie uruchomię. Jak najbardziej tak. Tak naprawdę uszkodzeniu mogła ulec zarówno płyta główna, jak i złącze ładowania. W sposób autoryzowany złącze ładowania jest to element, który jest niewymienialny. Także tutaj w grę wchodziłaby wymiana albo całego tylnego modułu, albo w najgorszym przypadku całego urządzenia. I wiem, że w serwisu nie da się oszukać, tak bym powiedział, bo kiedyś przypadkiem zalałem laptopa i poszedłem do serwisu, ale od znajomego. No i powiedziałem, że tam był wypadek, a on tak mówi, otworzył go i mówi: Ariel, wszystko spoko, ale piłeś herbatę z cukrem i to widać. Ja mówię: no dobra, to mógł być taki wypadek, więc też nie ukrywajcie, co tam się stało i kupujcie te oryginalne sprzęty, bo z nieoryginalnymi są często problemy. Inna moja ładowarka ma taki bardzo fajny feature, że w środku nocy ma taką lampkę, której się nie da wyłączyć i czasami w środku nocy ją załącza. Też bardzo przyjemne, tak 3 w nocy, czy tam 3 nad ranem odpala się lampka, która cię budzi. Zmieniałem dlatego pojęcie czemu. Z Apple'owskimi nigdy chyba faktycznie tak nie miałem. Czy to nie jest tylko takie gadanie marketingowe, tylko one, nie licząc tego, że się łamią jak na potęgę, no to są naprawdę dobre. Dokładnie tak. Tutaj jeżeli chodzi o jakość, Apple zawsze o to mocno dba o to, żeby jakość nie tylko produktów, ale również peryferiów była jak najwyższa. Dlatego naprawdę warto tutaj zainwestować właśnie w te oryginalne ładowarki. Szczególnie, że różnica w cenie niekiedy nie jest na tyle faktycznie istotna, żeby można było ryzykować jak najbardziej uszkodzenie samego telefonu. Zresztą kupując tak naprawdę te peryferia, mamy dokładnie taką samą gwarancję w serwisach autoryzowanych, jak na przykład iMac, tak samo jak w przypadku każdych sprzętów. Tutaj Apple nie będzie się niejednokrotnie bawiło w naprawę ładowarkę czy przewodu, tylko w ciągu 5-10 minut dostajemy po prostu nową ładowarkę, nowy przewód. No, myślę, że z moim na B to raczej nie będę miał takiego farta, ale sobie to jest prosta matematyka. Dajmy na to, że taki zamiennik kosztuje 30-40 zł, nowy od Apple'a kosztuje 110, nowy telefon kosztuje 5000. Więc jak sobie sumujemy te 30 zł z 5000, to jest więcej niż 110 zł mniej więcej. Dokładnie, a niejednokrotnie naprawa czy wymiana całego sprzętu to jest mniej więcej 1/3 jego wartości. Także nawet w momencie naprawy czy wymiany całego sprzętu i tak przewód jest 20 razy tańszy niż później taka właśnie naprawa. A wracając do baterii. Mówiliśmy, że kiedyś w dawnych Nokiach mógł sobie człowiek po prostu wyjąć baterię, wymienić. Ja miałem tak, że miałem 2 Nokie i zdarzało mi się, że na przykład jednej nie używałem, drugiej miałem rozładowaną baterię, więc sobie podmieniałem i po sprawie. No, w dzisiejszych czasach możemy o tym pomarzyć, więc powiedz mi może, jak wygląda w ogóle taki proces wymiany baterii? Ile to trwa, ile to mniej więcej może kosztować, kiedy się faktycznie opłaca, czy tam powiedzmy od ilu procent? Tak naprawdę w tym momencie w przypadku baterii opłaca się to w każdym modelu. Począwszy tak naprawdę od starszych modeli, kiedy spokojnie ta cena oscyluje w granicach 150-190 zł, po nowsze modele, kiedy spokojnie ta cena oscyluje w granicach 290 zł. Tak, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy chcemy
ponownie wydłużyć żywotność naszego sprzętu, to w perspektywie ceny całego sprzętu to nie są jakieś duże koszta. To jest serio tylko 300 zł. Byłem pewien, że to będzie kosztowało tam koło 1000 albo coś w ten deseń. Nie, tak naprawdę sama bateria jest wymienialna. Akurat w przypadku naszych serwisów po wcześniejszym umówieniu się taką wymianę jesteśmy w stanie wykonać w ciągu 1 godziny. Tak naprawdę można do nas przyjść, zostawić sprzęt, napić się kawy, porozmawiać z technikiem. W ciągu tak naprawdę godziny mamy telefon całkowicie nową baterią po wszystkich możliwych testach. A dalej mam wtedy gwarancję normalnie? Bo ja mam właśnie dokładnie ten case, że Magda ma iPhone'a 13 Pro i tam z baterii chyba 98% czy jakoś tak. Ja mam 12 Pro, już mam tam 80 parę i to jest różnica realnie kilku godzin, jeżeli chodzi o trzymanie baterii. To nie jest kwestia 15 minut i 20, tylko mi się rozładuje dobre 2-3 godziny szybciej niż jej. Dokładnie tak. W przypadku wymiany samej baterii nie tylko zachowujemy gwarancję na sam sprzęt, ale dodatkowo na samą baterię gwarancja również jest przedłużana o kolejny rok. Także zawsze w przypadku wymiany czy całych urządzeń, czy poszczególnych części Apple daje nam od nowa pełną gwarancję. A tak statystycznie, mniej więcej przy ilu procentach ludzie się pojawiają, żeby wymienić baterię? To jest, nie wiem, 40%, 50%, no a potem jak bateria już jest naprawdę słaba, to możemy mieć fajny telefon, ale on nam tylko chwilę będzie działał, a tak to będzie telefonem bardziej stacjonarnym. Dokładnie, tak naprawdę w momencie, kiedy ta żywotność nam spada poniżej 90%, jest to już odczuwalne. Tak naprawdę w momencie, kiedy mamy 95%, 94%, 6%, jeszcze to nie jest tak mocno odczuwalne, natomiast poniżej 90% jest to już bardzo odczuwalne. Widzimy już te spadki, widzimy już, że ta bateria trzyma zdecydowanie krócej. Apple zaleca tą wymianę, kiedy ta żywotność spada poniżej 80%. Natomiast tak naprawdę większość klientów wymienia tę baterię, kiedy jej żywotność ma w granicach 85 do 88%. Wtedy faktycznie już im to dosyć mocno doskwiera. Ja mam właśnie chyba około 82% i to jest naprawdę uciążliwe, bo telefon już nie jest w stanie wytrzymać całego dnia, muszę go ładować gdzieś w ciągu dnia. A tam często jest też ta informacja, że on jest gotowy na szczytowy pobór mocy. Rozwiniesz w sumie, co te enigmatyczne słowa znaczą? W momencie tak naprawdę, kiedy ta żywotność jest już na tyle niska, że telefon podczas najwyższej tak naprawdę wydajności może nam się wyłączyć, mamy w telefonie specjalne zabezpieczenie, które tak naprawdę powoduje, że telefon nie będzie nam pracował najbardziej wydajnie, natomiast dzięki temu nie będzie się restartował, nie będzie się wyłączał, nadal będzie po prostu responsywny. W momencie, w którym mamy tą baterię właśnie na poziomie żywotności 80 paru procent, niestety taki szczytowy pobór mocy może spowodować po prostu restart samego sprzętu. Jest to zabezpieczenie, które ma taki telefon. Okej, czyli mi ze 2% zostały do czasu, żeby pójść wymienić baterię. To dobrze wiedzieć. Kontynuując jeszcze wątek z baterią, jak jadę samochodem, to mam tam ładowarkę indukcyjną, to taką zwykłą QI, czyli taką zwykłą bezprzewodową. I mam taki problem, że po czasie mi się telefon mega grzeje i po prostu pojawia się informacja, że iPhone już jest zbyt gorący i się wyłącza. Gdybyś mógł powiedzieć, jaki to ma wpływ, w sumie dlaczego i czy coś takiego też może się nam zdać w domu? Jak najbardziej w momencie, kiedy sprzęt ładujemy, zdarza się, że może tak naprawdę być on zdecydowanie bardziej ciepły, natomiast nie powinno się zdarzać, że dopuszczamy tutaj do tych skrajnych temperatur. Bateria również jest to element, który nie lubi tych temperatur skrajnych. Ona lubi tak naprawdę, kiedy użytkujemy z niej od 0 do 35 stopni Celsjusza. To jest ten przedział, w którym bateria tak naprawdę zachowuje się zdecydowanie najlepiej. Natomiast w momencie, kiedy telefon faktycznie mocno się przegrzewa, warto na przykład sprawdzić, czy w złączu ładowania nie mamy kurzu, pyłu. Bardzo często tam nam się zbierają różne drobinki, dociskamy je później przewodem. Mieliśmy mnóstwo przypadków, kiedy faktycznie takie drobinki powodowały tak naprawdę nieprawidłowe funkcjonowanie samego telefonu. I wtedy wystarczy na przykład powietrze sprężone, żeby sobie tam podziałać, czy coś innego? Sprężonym powietrzem lepiej nie, z tego względu, że już mieliśmy przypadki, kiedy klient niestety
próbował wyczyścić właśnie to złącze sprężonym powietrzem, psiknął sobie w mikrofon, w głośniki. Są to na tyle bardzo delikatne właśnie elementy telefonu, doszło niestety do ich uszkodzenia. Także tutaj lepiej nawet przyjść do serwisu. Takie czyszczenie trwa tak naprawdę 3-4 minuty. Możemy taki telefon bez problemu przyjąć na serwis, zrobić to profesjonalnie w taki sposób, żeby faktycznie nie doszło do jakiegoś większego uszkodzenia. Czyli macie jakiś specjalny sprzęt, rozumiem, za pomocą którego jesteście w stanie je przeczyścić? Dokładnie tak. Tak naprawdę wszystkie naprawy, które wykonujemy, robimy ściśle według procedur Apple. Mamy wszystkie maszyny, sprzęty dostarczane stricte przez Apple, dostępne tylko tak naprawdę dla autoryzowanych serwisów. Dzięki temu w każdym przypadku możemy zachować tą najwyższą jakość samych napraw. No, dzisiaj właśnie telefon. Najczęstsze dwa przypadki, kiedy nagrzewa się tak, że go jest ciężko w ogóle utrzymać, to jest gdy jadę samochodem i tam jest mało miejsca, więc ta ładowarka mi się po prostu, podejrzewam, robi wysoka temperatura w samym tym. No i jak jedziemy na rowerze i są takie silikonowe pokrowce i świeci słońce, to mogę mieć mur beton, że po 30-40 minutach on się zagrzeje, pojawia się ta ikonka chłodzenia i się wyłącza, co w sumie jest spoko, no bo on się nie psuje, po prostu wyłącza się w momencie, kiedy sam widzi, że warunki, w których jest, są niebezpieczne. Dokładnie tak, natomiast jeżeli podczas ładowania możemy tak naprawdę sprawić, że telefon będzie miał tą przestrzeń, będzie miał tak naprawdę dostęp do powietrza, nie będziemy go przykrywać, obudowywać w różnego rodzaju pokrowce, pudełka czy właśnie w ciasne pomieszczenia, zdecydowanie to ładowanie też będzie bardziej optymalne dla samego telefonu. A poruszę jeszcze jeden temat, jeżeli chodzi o ładowanie bardziej niż baterię. Co o tym sądzisz? Bo znam, i to nie jest ktoś komuś gdzieś tam, tylko znajoma rodzina miała taki problem, że miała zestawioną ładowarkę po prostu wpiętą do gniazdka. I ona wywołała pożar i spłonął im cały dom. Wszystko. Więc moje pytanie, bo ja po tym czasie po prostu zawsze je wyłączam z gniazdek. Faktycznie tak jest, że one mogą się zapalić i mogą podpalić dom i powinniśmy to wyciągać, czy to jest znowu kwestia tego, że to mogło być jakieś po prostu chińska ładowareczka i na tych aplowskich raczej z tym problemu nie będzie? Tak naprawdę jeszcze nie znam przypadku, że faktycznie z aplowską ładowarką coś się wielkiego stało. Przeważnie jak najbardziej dzieje się to z jakimiś tanimi zamiennikami, które niestety ich jakość, tak jak tutaj wspomnieliśmy, jest naprawdę niejednokrotnie bardzo, bardzo niska. Dlatego tutaj zawsze zachęcamy do tego, żeby korzystać jednak w 100% oryginalnych ładowarek. Natomiast wiadomo, tak naprawdę z szerzonego Pan Bóg strzeże, zawsze w momencie jakiegoś wyjazdu lepiej po prostu wyjąć z gniazdek to, co możemy. Potwierdzam w 100%, bo mówię, pamiętam, tą historię była zaskakująca, ale no skończyła się niestety tragicznie dla domu, nie tragicznie dla rodziny, która tam była. No i powiedzmy sobie szczerze, o aplowskich telefonach, jak latałem, a sporo swojego czasu latałem, to stewardesy nie pytały się ludzi, czy ktoś ma iPhone'a, bo musimy go zostawić na lotnisku, a z Note'em ta sytuacja była dosyć głośna i to było bodajże chyba case baterii. Dokładnie tak. W przypadku Apple'a też była jedna taka sytuacja. Starsze MacBooki z 2015 roku w pewnej grupie tych sprzętów jak najbardziej Apple stwierdziło problemy z bateriami. Uznali, że niektóre modele mogą te problemy z bateriami mieć, natomiast jak najbardziej w większości takich przypadków Apple wprowadza programy naprawcze i takie baterie, w tym wypadku całe top case'y w tych modelach były wymieniane w ramach gwarancji, a wszyscy użytkownicy również od razu dostali powiadomienia, że zapraszają takich użytkowników do serwisu w celu przeprowadzenia właśnie takiej naprawy. Pamiętam, bo nawet nie ten, ale tamten Mac, który dostałem tego maila i tam się potem wpisuje numer seryjny. Ja wpisałem ten numer seryjny i mi wyskoczyło, że finalnie on nie jest objęty tą, więc podejrzewam, że pewnie szersza grupa dostała wiadomość i potem tylko ta wąska miała naprawę tego problemu, ale potwierdzam, bo pamiętam, że dostałem informację, że może być coś nie tak. Ja miałem właśnie, to był problematyczny, bo on też miał tą motylkową klawiaturę, więc jak miałeś farta, to mogłeś trafić na 2 akcje naprawcze. Dokładnie tak. Tutaj w przypadku Apple jest to nadal bardzo fajne, że jeżeli mamy faktycznie jakiś problem, czy Apple samo wykryje, że z pewnymi sprzętami mógł być problem, to nie ukrywa tego, tylko faktycznie wprowadza program naprawczy, przyznaje się do tych błędów
Dzięki temu tak naprawdę ta usterka może w późniejszym czasie zostać wyeliminowana nawet kilka lat po upływie standardowej gwarancji. No właśnie, bo to wcale nie oznacza, że to dotyczy tylko ludzi, którzy mają gwarancję, tylko wszystkich tych, w tym wypadku laptopów. Kiedyś też były jakieś podobne case'y chyba z wyświetlaczami od iPhone'ów, ale to jest, zawsze faktycznie są te akcje naprawcze, które tutaj robią, więc to jest dla nich plus. A powiedz mi, jak wygląda sprawa autoryzowanego serwisu? Czym on się różni od jakiegokolwiek serwisu? Bo teraz zresztą Apple wprowadza, bodajże w Stanach, tą taką akcję, że wszyscy mogą naprawiać swoje sprzęty, a tutaj mamy autoryzowane serwisy, więc powiedz parę słów na ten temat. Tak naprawdę podstawowa różnica jest przede wszystkim w jakości samych części. Jako serwis tak naprawdę autoryzowany mamy części stricte tylko i wyłącznie od Apple. Nie są to części o niskiej jakości, nie są to części z niewiadomego źródła, są to części tylko i wyłącznie prosto od Apple. Część części możemy mieć na stanie, część samych części są wysyłane tylko i wyłącznie pod konkretną naprawę, nie możemy nawet ich przechowywać. Także to jest ten duży plus, no i przede wszystkim zachowanie gwarancji. Tutaj w przypadku jakichkolwiek napraw w serwisie autoryzowanym mamy 100% pewność, że tą gwarancję na nasz sprzęt zachowamy, a dodatkowo Apple przedłuży nam gwarancję na części, które zostaną po prostu w taki sposób wymienione. A tak w życiu na co dzień, na co jest gwarancja, a na co nie ma? Czyli co może mi się stać z moim telefonem i to faktycznie pójdę do autoryzowanego serwisu. To mi naprawią, a co jak na przykład zalanie albo coś ten deseń, albo z życia wzięte przejechanie samochodem po telefonie w tej z powrotem, no i to już nie jest objęte gwarancją. Tak naprawdę jedyne co nie jest objęte gwarancją to wszystkie uszkodzenia mechaniczne lub tak naprawdę uszkodzenia, które wynikają tylko i wyłącznie z naszej winy. Jeżeli telefon zbijemy, faktycznie uszkodzimy mechanicznie, będzie miał jakiś kontakt z siecią, czy to komputer, to niestety musimy się liczyć z tym, że Apple może, ale niestety takiej gwarancji nam nie uznać. Natomiast tak naprawdę pozostałe uszkodzenia, które nie wynikają z naszej winy, telefon się przegrzewa, nie działa płynnie, mamy problem z wyświetlaczem, kamerą, to wszystko jak najbardziej, jeżeli mamy tylko gwarancję, będzie przez Apple tak naprawdę honorowane. A powiedz mi w takim razie ten mój przypadek, czyli no telefon się przegrzał, zawiesił, ale to była moja wina, no bo ja użyłem nieautoryzowanego kabelka, to jesteście w stanie na przykład właśnie sprawdzić i powiedzieć, że no niestety, ale wina jest po stronie użytkownika w takich przypadkach? Tak naprawdę Apple dostarcza nam szereg różnych narzędzi, szereg testów, którym możemy tak naprawdę sprawdzić, co się z telefonem dzieje, jakie jest użycie prądu, jakie jest zużycie baterii, także tak najbardziej możemy sprawdzić, natomiast zawsze staramy się tak naprawdę pomóc użytkownikowi. Tak naprawdę po stronie Apple też tak naprawdę siedzą ludzie, można z nimi porozmawiać, przedstawić swój problem, także zawsze tutaj staramy się postępować prokliencko. Oczywiście za każdym razem trzymają nas ściśle procedury Apple, ich przepisy, ich sposób postępowania, natomiast do każdej sprawy też staramy się podchodzić w sposób indywidualny, pomagać po prostu użytkownikom, jeżeli tylko jesteśmy w stanie. Potwierdzam i czasami nawet po prostu człowiek przyjdzie z problemem i pomożecie, bo też miałem tak parę razy, że przychodziłem i ktoś mi pomagał, aczkolwiek zdarzało mi się zadać pytania niezbyt mądre, a jak kiedyś, kiedy przyszedłem i wierzyłem bardzo mocno w wasze umiejętności, przyszedłem i powiedziałem, że zgubiłem moje słuchawki, czy możecie mi znaleźć, ale on powiedział, że no niestety aż takiej magii nie jest w stanie wykonać, ale no to jest plus Apple'a, znaczy jak dla mnie, to, że faktycznie się przyjdzie i póki co w 100%, bo tych słuchawek nie liczę, to w 100% to się zawsze udawało. Dokładnie, także tak mówiłem, zawsze staramy tak naprawdę się postępować prokliencko, Apple również tak postępuje, także nawet czasami zdarzają się jakieś wyjątki, kiedy Apple faktycznie przymyka na niektóre oko sprawy, oczywiście w ramach nadal procedur, także zawsze warto do serwisu przyjść, porozmawiać, sprawdzić tak naprawdę możliwości, bo niejednokrotnie tak naprawdę w przypadku, kiedy sprawa wydaje się beznadziejna, Apple tutaj podaje do nas rękę, jak najbardziej mamy możliwość przeprowadzenia różnego typu napraw.
Okej, i też podejrzewam, że nawet jeżeli to, dajmy na to, że to była moja wina, to rozumiem, że nie wiem, po takich testach możecie zadzwonić i powiedzieć, że no tego gwarancja nie obejmuje, ale wiemy jak to naprawić i to kosztuje, nie wiem, tam 500 zł. Dokładnie, albo nieraz na przykład również może być telefon, że ok, wiemy, że mogło to tak naprawdę wyniknąć z winy użytkownika, ale na przykład Apple jak najbardziej w tym wypadku robi wyjątek i możemy tak naprawdę taki sprzęt naprawić w ramach gwarancji. No to fajnie, to jest takie prokonsumenckie podejście. Nie nadużywajcie go, to jest do słuchających, bo zawsze lepiej podejrzewam, że jak 40 razy będziecie próbowali tak przechodzić, bo 4 raz zalałem telefon, to raczej nie przejdzie, ale to jest fajne podejście, bo to trzyma klienta. Apple zawsze zresztą wiedziało, jak zatrzymać przy sobie klienta na bardzo długo. Zresztą jestem tego przykładem, jak najbardziej. No i bardzo, bardzo fajne podejście. Dokładnie, nawet samo Apple na tyle ważne jest dla nich zadowolenie samego klienta, nie tylko efekt naprawy, ale i samo zadowolenie, bo po każdej naprawie klient dostaje również od Apple ankietę, nie tak naprawdę na temat, czy urządzenie zostało naprawione, tylko jakie są jego odczucia z całości serwisu. Chyba nawet kiedyś jakieś tego typu dostałem. Podejrzewam, że nawet wypełniłem, bo przeważnie staram się wypełnić te ankiety. Ja, jak wspominałem, jestem zwolennikiem ubezpieczeń wszelkiego rodzaju. Wolę się ubezpieczyć, bo ubezpieczony czuję się po prostu pewniej. No i mówiłeś o tym, że są różnego rodzaju ubezpieczenia. To powiedz mi kilka słów, na co możemy się ubezpieczyć, bo mówiłeś jakieś sprzęty, ale czy to faktycznie jest na wszystko, czy jak go rozwalę, to dostanę nowy? I czy to jest Apple Care słynne, czy to jest jakiś inny rodzaj ubezpieczenia? Tak naprawdę jak najbardziej możemy zakupić sobie stricte Apple'owską usługę, czyli Apple Care'a. Na przykład w przypadku MacBooka rozszerza nam to standardową gwarancję do 3 lat. Natomiast tak samo to wskazuje, jest to ta standardowa gwarancja, która nie obejmuje tak naprawdę wszelkich uszkodzeń mechanicznych. My na przykład w iMadzie mamy takie usługi ochrony. Podkreślam, są to usługi, nie ubezpieczenia, bo my się nie pytamy, co się stało. My tak naprawdę dla nas liczy się tylko sam fakt uszkodzenia. Dzięki temu możemy sobie zabezpieczyć tak naprawdę komputer przed wszystkim, przed uszkodzeniami mechanicznymi, zalaniami, zbiciem matrycy. W przypadku iPhone'a dokładnie działa to w podobny sposób. Ochrona w pełni całego wyświetlacza, także nie przejmujemy się, że nam się zbije wyświetlacz, nie przejmujemy się, że Mac nam się zaleje wodą czy upadnie z biurka. Działamy po prostu w ramach tego. Czyli zarówno iPhony, nie wiem, iPady, Apple Watche, nawet AirPodsy? Dokładnie. Nawet AirPodsy można bez problemu sobie chronić stricte od uszkodzeń mechanicznych. Wiele osób nam mówi, że co się może stać tak naprawdę z AirPodsami. Mieliśmy wiele przypadków, kiedy same AirPodsy do nas docierały w torbie, bo były zmiażdżone. Niejednokrotnie mieliśmy już AirPodsy w połowie rozpuszczone przez soki trawienne z zwierząt, bo też takie przypadki były. Także jednak jeśli chodzi o AirPodsy, nic się ma nie stać, a już mieliśmy mnóstwo tych przypadków. O Boże, właśnie mi się moja wyobraźnia uruchomiła, jak mogą takie lekko nadtrawione i jak oni je odzyskali, albo nie, wiesz co, nie mów, nie chcę wiedzieć, jak oni odzyskali, a też na przykład jak zgubię jedne AirPodsy, to jest jakaś opcja, że mogę, nie wiem, dostać drugie albo dokupić, albo coś takiego? W ramach ochrony niestety nie. Natomiast jak najbardziej można dokupić każdy element. Możemy osobno dokupić sobie jedną słuchawkę, możemy osobno dokupić sobie case'a. Nawet w momencie, kiedy mamy tylko samego case'a, możemy dokupić same słuchawki. Także z tym akurat tutaj w przypadku takich napraw, zakupu przez serwis nie ma z tym najmniejszego problemu. To teraz pytanie o dane. Czyli gdy bierzecie ten telefon, no i macie dostęp do wszystkich tych magicznych narzędzi od Apple'a i do wszystkiej całej pamięci, czy macie również dostęp do danych? Bo powiedzmy, że obstawiam duża ilość, albo nawet wszyscy nie chcą, żeby ktoś, kto naprawia im sprzęt w serwisie, miał dostęp do danych. Więc pytanie, jak to jest z Wami? Czy jak to naprawiacie, to macie jakikolwiek dostęp, czy to jest faktycznie bezpieczne? Do danych nie mamy kompletnie żadnego dostępu. Tutaj tak naprawdę wszystkie narzędzia, które dostarcza Apple, absolutnie nie zdejmą nam kodu blokady, nie ściągną nam kompletnie żadnych danych z samego urządzenia, natomiast zachęcamy również klientów do tego, żeby przed oddaniem tego sprzętu
wymazali cały telefon, wyczyścili, że oczywiście telefon na tyle jest responsywny, że możemy to zrobić. Zawsze pomagamy klientom przed oddaniem tego urządzenia do serwisu. Jeżeli natomiast telefonu nie da się w prosty sposób wyzerować, to pierwszą czynnością, którą właśnie robimy przy przyjęciu na serwis, od razu to urządzenie zerujemy. Tak samo jest w przypadku wysyłki tego sprzętu bezpośrednio do Apple. Również pierwsze co robi Apple, to wymazuje wszystkie dane z tego sprzętu. A to mnie zaciekawiłeś, to faktycznie wysyłacie czasami coś do Apple'a? Są jakieś takie przypadki, że trzeba to zrobić? Dokładnie. Tak naprawdę procedury Apple wyglądają tak, że niektóre telefony wyrywkowo są sprawdzane właśnie stricte przez Apple i wymusza nam wysyłkę do ich centrum. Zdarza się to niezwykle rzadko, natomiast jak najbardziej takie przypadki się zdarzają. Wtedy takie urządzenie jest po prostu pakowane, wysyłane od razu do Apple i tam Apple pierwsze co robi, zeruje całkowicie całe urządzenie, wymazuje kompletnie wszystkie dane, żebyśmy mieli pewność, że absolutnie dane są w 100% bezpieczne. A tak z ciekawości, wysyłacie do Cork czy do Cupertino? Oni to biorą do głównej centrali czy do tej europejskiej? Najczęściej jest to właśnie ta centrala europejska, czyli tak naprawdę, tak jak tutaj właśnie wspomnieliśmy, czasami jest to również Holandia, natomiast to już są osobne przypadki. To nawet nie wiedziałem, że oni są w Holandii. Cork nie widziałem, ale Cupertino miałem okazję zobaczyć z zewnątrz, no bo wewnątrz tam nie ma żadnej możliwości, jak nie jesteś człowiekiem z Apple'a albo nie jesteś na wyraźne zaproszenie Cooka, to tam nie wejdziesz. Szedłem na to, oni mają taki sklep obok, z którego możesz spojrzeć. Przepiękny jest. Nie wiem, czy miałeś okazję go zobaczyć, ale ja wiem, że jestem fanboyem Apple'a, więc przepraszam za to wszystkich i mam tą nieziemską drogą, ale to była jedyna koszulka, jaką kupiłem sobie w Stanach, to była właśnie od Apple'a, ale przepiękny budynek. To jest po prostu nieziemskie, robi wrażenie. Porównałem go sobie z kampusem Google'a, które wygląda jak takie parę budynków obok siebie z barakami od Facebooka, które wyglądają okropnie i w życiu bym nie chciał pracować w Facebooku po tym, jak to zobaczyłem. No i Apple, które po prostu pokazało, że potrafi. Dokładnie, szczególnie, że jest to jedyny tak naprawdę sklep, jedyny Apple Store, gdzie można kupić wszystkie te akcesoria, kubki, koszulki, śpioszki, bidony, czapeczki. To jest jedyny tak naprawdę sklep, gdzie można takich właśnie dokonać. Sprawiłem sobie właśnie koszulkę, ile to kosztowało? Chyba 60 dolców. Jakoś tak. Droga była pieruńsko. W pierwszej chwili się zastanawialiśmy, czy dla niemowlaków nie kupić, bo tamta była za 3 dyszki, ale stwierdziłem, nie, no bez przesady. Ale jest bardzo fajna. No, i to jest, nie wiem czy jedyny sklep, ale tam też jest kawiarnia. Można sobie kawkę kupić. I mają te iPady z AR-em, czyli sobie chodzisz wokół i oglądasz dokładnie, jak to wygląda, powiedzmy bardziej wewnątrz, no bo tu tylko widać z zewnątrz ten okrąg tak naprawdę. Tutaj tak naprawdę Apple bardzo dba o to, żeby te odczucia użytkownika były tak naprawdę jak najlepsze, żeby pokazać faktycznie, że Apple potrafi, tak. To jest prawda. Jak ktoś zacznie, no to już potem wsiąknie. Mój pierwszy sprzęt od Apple'a to był iPhone 4S, który jeżeli wracając do baterii, to mój wtedy jeszcze szef mówił zawsze, śmiał się ze mnie, że mam telefon stacjonarny, bo miał tak słabą baterię, że musiałem mieć powerbanka, kabel i w ten sposób wszędzie chodziłem. Czyli miałem powerbanka podpiętego iPhone'a 4S i tyle, a po czasie bardzo miłego wspominam i te sprzęty naprawdę nawet 10-letnie, tutaj obok nas jest Mac, który ma chyba z 20 lat około, czy niecałe 20 lat i dalej działają. Dokładnie, tak naprawdę ja swojego pierwszego Maca, czy to był jeszcze MacBook z 2010 roku, jeszcze na procesorach Core 2 Duo, jeszcze na żadnych i5. Do tej pory ten sprzęt działa, korzysta z niego mój dziadek. Tak naprawdę od tych już ponad 12 lat do takich zwykłych domowych czynności nadal nadaje się tak naprawdę rewelacyjnie. Ja mam iPada, który to jest rocznik 2.16 czy jakoś tak. To już nim bateria ledwo żyje, to potwierdzam, to on tak z 2-3 godziny podziała, ale właśnie chcę go wykorzystać na ścianę jako taki panel do sterowania z moim smartfon, bo też są to takie specjalne ładowarki, że on właśnie dokładnie, nie to co mówiłeś na początku, 20-80, on podładuje do 80 i spadnie do 20, ale cały czas działa. I mam też iPhone'a SE pierwszej generacji, który jest non-stop podłączony, bo trzymam go po prostu
tak przy biurku, żeby widzieć powiadomienia i też cały czas działa. Powiem, także w tym momencie bardzo często te starsze właśnie iPady są wykorzystywane do całego zestawu HomeKitowego, tak? Czyli tak naprawdę do właśnie inteligentnych domów, do sterowania właśnie automatyką domową. Nadal jest to tak naprawdę sprzęt, który jest po prostu jako tani zamiennik centrum po prostu tak naprawdę sterowania całym domem. No prawda, bo z HomeKit to pewnie słyszeliście już w kilku naszych wcześniejszych audycjach, no to mamy HomePoda Mini, które mamy Freda, mamy Apple TV, które ja osobiście lubię najbardziej do HomeKita, bo jest moim zdaniem najstabilniejsze, no i mamy iPada. A ostatnie pytanie, które mam do Ciebie dzisiaj. Powiedz mi, jak się plasuje ilość właśnie rzeczy z tych napraw serwisowych u Was? Czy im nowsze modele, tym tego jest więcej, czy im nowsze modele, tym tego jest mniej? Czy widzicie tak mniej więcej jednostajnie, że nie ma takich górek typu iPhone 13 się super psuje, iPhone X był super spokojny, tylko mniej więcej to jest jednostajne? Nie, tak naprawdę w każdych przypadkach jest to jednostajnie, czyli zawsze najwięcej modeli to są te modele, które mają od 2 do 3 lat, czyli tak naprawdę modele w tym momencie najwięcej mamy iPhone'ów 13, 13 Pro, 12 i 11, tak? Czyli tak naprawdę ten cykl życia sprzętu przeważnie to jest 2 lata, czyli najwięcej mamy tych modeli właśnie sprzed roku, 2, 3 lat. Natomiast nie można powiedzieć, że któryś sprzęt psuje się bardziej, któryś sprzęt psuje się mniej. Przeważnie jest to jednostajne. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o te same sprzęty, jakość nadal jest bardzo wysoka, natomiast nie można powiedzieć, że się nie psują. Psują się tak naprawdę jak każde inne sprzęty. Natomiast to, co odróżnia tak naprawdę tutaj serwis Apple od innych serwisów, że tutaj Apple, tak jak mówiłem, stawia bardzo na jakość i wymienia po prostu niekiedy całe telefony albo całe komponenty. A w takim razie miało być ostatnie, ale to obiecuję, że już będzie ostatnie. Więcej macie na gwarancji napraw, czy pozagwarancyjnych? Tak naprawdę większość jest to napraw jednak gwarancyjnych lub na programy naprawcze. Tak jak mówiłem, Apple się przyznaje do swoich błędów, także jak najbardziej jest mnóstwo sprzętów, które ma te programy naprawcze. Apple bardzo je nawet reklamuje, czyli to nie jest tak, że mamy program naprawczy, że broń Boże nikt się o tym nie dowiedział, tylko Apple samo reklamuje te programy naprawcze, wysyła maile, jeżeli masz ten sprzęt, zapraszamy, wymień go, napraw, jak najbardziej Ci w tym pomożemy. Także zdecydowanie więcej jest to gwarancja oraz właśnie programy naprawcze, troszkę mniej właśnie tych uszkodzeń stricte mechanicznych. Kamil, ja Ci serdecznie dziękuję, bo sporo się dowiedziałem o różnych rzeczach, o których nie wiedziałem. Wiadomo, dowiadujemy się o rzeczach, o których nie wiemy, ale właśnie czy to o bateriach, czy o tym ładowaniu. Mam nadzieję, że osoby słuchające dzisiejszej Smart Strefy również dowiedziały się kilku ciekawych rzeczy. Więc dziękuję. Jakieś ostatnie słowa dla słuchaczy i dla osób oglądających nas na YouTubie? Ja tutaj również bardzo dziękuję za ten czas. Mam nadzieję, że też się dowiedzieliście wiele fajnych rzeczy. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zapraszamy do każdego iMadu. Mamy tam zawsze certyfikowanych techników, którzy chętnie z Wami porozmawiają i odpowiedzą na każde Wasze pytania. Ja raz jeszcze pięknie dziękuję. Słuchaliście Smart Strefy i do usłyszenia za tydzień.